dalekich Indiach, w jakiejś zapomnianej przez świat i Boga wiosce, mieszkał sobie młody hinduski chłopiec. Był bardzo nieszczęśliwy, dlatego że był niewidomy. Któregoś razu wybrał się w podróż pociągiem. Chciał pojechać w góry, gdzie kiedyś jeszcze jako małe dziecko zawoziła go jego mama, która już nie żyła. Usiadł w przedziale, bardzo blisko okna i czekał na ruszenie pociągu. Usłyszał w korytarzu przed swoim przedziałem duże poruszenie. Do przedziału wchodziła jakaś młoda dziewczyna, tak wywnioskował po jej głosie, którą odprowadzali rodzice na ten pociąg. Dawali jej bardzo dużo wskazówek, dużo rad, tłumaczyli wiele rzeczy, potem uścisnęli się, pożegnali i odeszli. Chłopcu bardzo spodobał się głos tej dziewczyny. Uznał, że chyba musi być kimś niezwykłym. Oczywiście natychmiast do jego głowy przyszła myśl, że co z tego, skoro jest niewidomy, a ktoś taki na pewno nie ma szans u pięknej dziewczyny. Postanowił, że będzie próbował grać tak, jakby widział, że będzie próbował udawać tak, jakby nie był niewidomy. Kiedy dziewczyna usiadła, zapytał, bardzo odważnie jak na niego, gdzie jedzie. Wymieniła jakąś miejscowość niedaleko, która miała być dosłownie za kilkadziesiąt minut od tej stacji, na której się znajdowali. Wtedy chłopiec powiedział, że jedzie w góry. Dziewczyna bardzo się zainteresowała. Powiedziała, że nigdy nie była w tych górach i bardzo jest ciekawa, jak tam jest. Chłopak zaczął opowiadać, oczywiście wymyślając. Opowiadał o krajobrazach, o kolorach, o zwierzętach, o roślinach, które tam są. Dziewczyna wydawała się być rzeczywiście bardzo zainteresowana. Potem o mało nie wpadł, dlatego że zapytał, a co jest teraz za oknem? Już się bał, że dziewczyna się zorientuje, że jest niewidomy, ale ona chyba nie zauważyła tej małej pomyłki i powiedziała, przecież możesz sam popatrzeć. Przesunął się bardzo blisko okna, popatrzył przez okno i zaczął mówić, rzeczywiście fascynujące są te drzewa, które mijamy jadąc. Czasem się wydaje, że to one się ruszają, a nie my. Wtedy dziewczyna powiedziała, tak, rzeczywiście tak jest bardzo często, że mamy wrażenie, że to drzewa, a nie my. Tak rozmawiali przez dłuższy czas. Chłopak nieustannie udawał, że widzi. Próbował sobie wyobrazić, jak ona wygląda. Myślał, że musi być bardzo, bardzo piękna. W pewnym momencie pociąg się zatrzymał. Konduktor okrzyknął nazwę stacji, która okazała się stacją tej dziewczyny. Chłopak pożegnał się, dziewczyna wyszła, a on został sam, myśląc sobie, i tak nie miałem szans, bo jestem niewidomy. Na pewno by nie zrozumiała tego, jaka jest moja sytuacja. Do przedziału wszedł jakiś mężczyzna i chłopiec pomyślał, może to jest dobry sposób na podróż, dalej będę udawał, że widzę. Zagadnął mężczyznę, czy widział pan tę piękną dziewczynę, która tutaj przed chwileczką siedziała? Roztargniony mężczyzna powiedział, no coś mi tam mignęło przed oczami, ale nie zwróciłem uwagi. Czy zauważył pan, jaką ona ma piękną twarz? Powiedział chłopiec. Wtedy mężczyzna powiedział, rzeczywiście, wydawała się dosyć ładna, ale chyba jej to na nic, dlatego że, nie wiem dlaczego tego nie zauważyłeś, była przecież niewidoma. Bardzo często udajemy przed ludźmi, bardzo często próbujemy pokazać, że nie jesteśmy tym, kim jesteśmy, bo boimy się, że kiedy ktoś odkryje nasze słabości, nasze wady, nasze żenady, to nas odrzuci, to nie będzie chciał mieć z nami nic wspólnego. Mówi nam o tym doświadczenie, bo tak się już nieraz wydarzyło. A gdyby się tak odważyć, pokazywać to, kim naprawdę jesteśmy, licząc, że ktoś zrozumie, bo sam ma podobnie. Tylko tak może powstać miłość, kiedy staniemy jedni naprzeciwko drugich w prawdzie wobec tego, kim jesteśmy. Odważysz się?